Zapraszam Was do zjawiskowego mieszkania na najwyższym poziomie, w przenośni i dosłownie, bo dzisiaj zabieram Was na ostatnie piętro budynku z klimatycznym tarasem. A partnerem tego odcinka jest firma Geberit Polska, której innowacyjny WC system podnosi wizytę w toalecie na wyższy poziom czystości. Jak łatwo i przyjemnie można korzystać z połączenia stelaża podtynkowego Geberit z toaletą myjącą Geberit AquaClean, zobaczycie już w tym odcinku. Wchodząc do mieszkania widzimy ukrytą garderobę, ale wiem, że początkowo ten układ był zupełnie inny. Tak, początkowo w ogóle nie mieliśmy strefy wejściowej, co nie odpowiadało właścicielom tego mieszkania. Dlatego dość mocno zaingerowaliśmy w układ, dodaliśmy strefę WC. Tam dalej jest miejsce, gdzie możemy wygodnie odwiesić płaszcze. Wydzielenie strefy wejściowej dało nam jeszcze jedną korzyść. Mogliśmy powiększyć kuchnię, co było też oczekiwaniem właścicieli, bo lubią gotować. Chodź, przyjrzymy się razem kuchni. Wyspa oczywiście nie jest jedynie blatem roboczym. Jej przestrzeń została maksymalnie wykorzystana. Zawsze zastanawiamy się, co zrobić ze ściereczkami, gąbeczkami. Tutaj zaproponowaliśmy dwa wąskie systemy cargo, gdzie wszystkie te elementy zostały ukryte. Tutaj na przykład jest jeszcze dodatkowo wieszak, na którym możemy powiesić wilgotną ściereczkę. Oprócz tego mamy zmywarkę, mamy kosz do sortowania odpadów, a tutaj na końcu winiarkę z automatycznym systemem otwierania. Dobraliśmy taki model winiarki, który nie posiada uchwytu, który przeszkadzałby nam w trakcie korzystania z blatu. A to jeszcze nie wszystko. Kolejnym rozwiązaniem na głównym ciągu kuchennym jest lodówka typu French Doors. Ten system da nam możliwość ukrycia pokaźnej lodówki dwudrzwiowej. Zobaczcie, ile w środku jest miejsca. Poniżej lodówki mamy szuflady zamrażalnika. Wnętrze odbieramy jako bardzo przestronne, przede wszystkim dzięki wysokiemu sufitowi i dwóm całkowicie przeszklonym ścianom, dzięki którym możemy cieszyć się widokiem na miasto. Bardzo podoba mi się kształt tego fotela, jak również prosta forma stołu. Natomiast kolejną strefę wypoczynku znajdziemy na tarasie. Chodźcie! Na tarasie możemy zarówno gotować, jak też wypoczywać, niezależnie od pogody, nawet podczas upałów. Ta pergola to model Toskana firmy Surma. Konstrukcja pergoli jest bardzo solidna, co więcej, jej gabaryty zostały idealnie dopasowane do wymiarów tego tarasu, ponieważ została ona zamówiona na wymiar. Atutem tej pergoli jest zadaszenie wykonane z obrotowych lameli. Mamy również możliwość zamontowania przesłon bocznych. Akurat w tym przypadku są to rolety typu screen. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad tym, w jakim stopniu zacieniony jest taras i możemy komfortowo tutaj wypocząć z widokiem. System automatyki pozwala nam wygodnie sterować zarówno stopniem nachylenia lameli, jak również stopniem zacienienia tarasu panelami bocznymi. No nie da się ukryć, że w każdym zakamarku tego mieszkania pojawiają się skosy. Jak rozwiązałaś tę kwestię? Tak, przestrzenie sufitów, skośnych sufitów są w tym mieszkaniu naprawdę olbrzymie i początkowo były nieco przytłaczające. Zastosowaliśmy panele, które rozrzeźbiły nam tą przestrzeń, dodając przytulności, dodając detalu. Mi osobiście te panele kojarzą się troszkę z wakacjami w domu nad morzem. I taki był właśnie zamysł, bo wnętrze, mimo że jest klasyczne i eleganckie, miało mieć tą odrobinę wakacyjnego luzu. Mamy tutaj mnóstwo złamanych beży, delikatne szarości i błękity. To wszystko podbite zostało podłogą w ciepłym odcieniu.
strefa dzienna robi niesamowite wrażenie, natomiast ja jestem też bardzo ciekawa, jak rozplanowałaś sypialnię ze skosami. Bardzo chętnie, ale zanim przejdziemy do strefy Master Bedroom, zostańmy jeszcze na chwilę w strefie wspólnej i pokażę Ci toaletę, która jest elementem dobudowanym. Powstał tutaj taki dodatkowy moduł, w którym schowana jest toaleta i przestrzeń gospodarcza, przestrzeń z szafami. W tej toalecie z uwagi na niski stelaż i piękne płytki boazerii, w których nie chcieliśmy wycinać dziury, zastosowaliśmy nieco nietypowe rozwiązanie. To mały, zdalny, hydrauliczny przycisk, którym spuszczamy wodę w toalecie. Taki przycisk nie musi być zastosowany zaraz za miską. Standardowo może być zastosowany obok i tak właśnie tutaj zrobiliśmy. Dopełnieniem stylizacji łazienki jest wyjątkowo piękna tapeta, która dodaje temu wnętrzu ciepła i charakteru. Tak jak wspomniałam, brakowało tu wcześniej garderoby, dlatego powstała cała ta przestrzeń, w której również znalazło się miejsce na pralkę i suszarkę. A teraz chodźmy do strefy Master Bedroom. Drzwi chowane w ścianie, innowacyjne rozwiązania łazienkowe i ta wolno stojąca wanna w stylu retro to nie jedyne oryginalne rozwiązanie, jakie znajdziemy w strefie prywatnej. Chodźcie, zobaczmy, jak wykorzystano przestrzeń pod skosami. Do głównej sypialni przylega bezpośrednio garderoba, gdzie pod skosami udało nam się wygospodarować bardzo dużo miejsca na przechowywanie. Wszystkie szafy są ustandaryzowanej głębokości, mają 60 cm, co pozwala nam w środku przechowywać różne rzeczy, również powiesić wieszaki na drążkach z ubraniami. Półki, szuflady i szafy zostały podświetlone, więc możemy z nich wygodnie korzystać niezależnie od pory dnia. Atutem strefy prywatnej jest fakt, że możemy stąd wyjść bezpośrednio na taras. Znalazło się również miejsce na toaletkę. Aranżacja sypialni ze skosami to zawsze jest wyzwanie, na jakie rozwiązania i materiały tutaj postawiłaś. Priorytetem było dla nas to, aby łóżko było dostępne z każdej strony. Natomiast to, co widzimy za nami, to podział sztukateryjny, który nadaje ścianie rytm. Sposobem na rozwiązanie tej ściany ze skosem jest tapeta typu mural, która została przez nas zaprojektowana, a następnie dostosowana do tej ściany. Bezpośrednio do sypialni przylega taki mini salon kąpielowy. Ze względu na długość pomieszczenia mieliśmy tu możliwość wydzielenia osobnej przestrzeni na toaletę. I oprócz tej pięknej wanny mamy tu drugi mebel, na który naprawdę warto popatrzeć. To chyba moje ulubione rozwiązanie z tego mieszkania. Przepiękna szafka z kamiennym blatem, symetryczną umywalką i klasyczną baterią w stylu retro. A w tym miejscu była do zagospodarowania wnęka, w której umieściliśmy taką szafkę, gdzie możemy przechowywać ręczniki. Projektując łazienki i inne pomieszczenia, w których pracujemy z wodą, staramy się działać zarówno kompleksowo, jak i systemowo, żeby mieć pewność, że wszystkie elementy będą ze sobą współgrać. Tutaj wiedzieliśmy, że będziemy potrzebować toalety myjącej. W jednej z łazienek mamy model Sela, a w drugim Mera Aqua Clean. Dzięki temu, że mamy zarówno stelaż, przycisk, jak i toaletę z jednego systemu, to mamy gwarancję, że te elementy będą pracować ze sobą bezpiecznie przez wiele lat. A nawet jeśli za wiele lat nastąpi konieczność wymiany którejś z części, mamy gwarancję Geberit o 50-letnim okresie dostępności części. Warto o tym pamiętać również w kontekście ekologii. Dzięki systemowi sterowania automatycznego możemy dostosować każdą toaletę do indywidualnych potrzeb wszystkich użytkowników w mieszkaniu, zarówno pod kątem temperatury wody, siły natrysku czy kąta nachylenia. A wszystko możemy zrobić w aplikacji zdalnego sterowania. A jeśli jesteśmy miłośnikami gadżetów, to możemy naszą toaletę doposażyć
światło orientacyjne, ogrzewanie deski sedesowej czy bezdotykowy mechanizm automatycznego otwierania i zamykania klapy toalety. Jeśli chodzi o oszczędzanie wody, toalety Geberit zostały zaopatrzone w bardzo nowoczesny system spłukiwania wody Turbo Flush. Jest to najbardziej zaawansowany i wydajny sposób spłukiwania miski WC. Akustycznie podchodząc do tematu, to najcichsze spłukiwanie wody na rynku. Do spłuczek podtynkowych Geberit jest wiele różnych dedykowanych przycisków. Akurat w tym konkretnym mieszkaniu użyliśmy zarówno standardowy system Sigma, jak i system Omega o mniejszej wysokości. Do obydwu tych systemów dopasowane są przyciski. Myśląc systemowo, warto wiedzieć, że nawet jeśli w tym momencie nie decydujemy się na zastosowanie toalety myjącej, to wystarczy za stelażem wypuścić przewód elektryczny i nawet za kilka lat możemy wtedy wymienić zwykłą miskę na miskę myjącą bez rozkuwania ściany. Podobna sytuacja jest, kiedy chcemy naszą toaletę doposażyć w moduł Duo Fresh, polegający na możliwości odciągania nieprzyjemnych zapachów. A dla tych, którzy chcą wziąć orzeźwiający prysznic, mamy drugą łazienkę o bardzo interesującym charakterze. Mamy tutaj przepiękną mozaikę Rock Decor we wzór marokańskiej koniczyny. Takie rozwiązanie możemy stosować z powodzeniem również w strefie mokrej. Ta klasyczna forma mozaiki połączona została również z armaturą w stylistyce retro. Lubimy, kiedy ten sam materiał pojawia nam się w kilku miejscach, dlatego tą samą mozaikę zastosowaliśmy we wnękach na kosmetyki oraz w dekoracyjnym pasku za umywalką pod lustrem. We wszystkich pomieszczeniach, nie tylko tutaj, zastosowaliśmy bardzo dekoracyjne, powiedziałabym wręcz biżuteryjne oprawy oświetleniowe. Na takim rozwiązaniu bardzo zależało mieszkańcom. Będąc w tym mieszkaniu, poczułam się jak w przytulnym domu nad morzem, a przecież to centrum dużego miasta. Przestronny taras oraz biele, błękity i drewno tworzą kameralny azyl, gdzie spokój wręcz nas otula. A co Wy sądzicie o tym wnętrzu? Napiszcie w komentarzu. Do zobaczenia!